Czy wiecie, że w ogóle nie musicie uczyć się chaotycznej składni funkcji obliczeń warunkowych? Nie musicie pamiętać, na którym argumencie dajemy obszar, na którym szukamy, na którym warunek do sprawdzenia, a na którym obszar, z którego liczymy. Ten film jest kontynuacją playlisty o obliczeniach warunkowych. Jest nietypowy, bowiem tu pokażę Państwu, że można wykonywać obliczenia warunkowe w ogóle nie wykorzystując funkcji suma, jeżeli licz warunki i innych z tej rodziny. Tych, które szczegółowo omawiałem w poprzednich filmach na tej playliście. Filmy oznaczam krótkim ID w nazwie filmu. Ten film nazywa się EW23. Zaznaczam. Ten filmik zakłada umiejętność pracy z formułami tablicowymi. Gdybym tłumaczył tu Państwu wszystko od początku w jednym materiale, to trwałby on co najmniej 30 minut, a to jest niestety za długo na YouTube'a. Oto przykładowe dane, które już widzieliśmy w poprzednich filmach. Oto lista mebli produkowanych przez nasz zakład. Główne materiały, z których dany mebel jest zbudowany. W numerze katalogowym dwie ostatnie litery oznaczają rynek, na którym produkt jest dystrybuowany. A tu jakiego koloru? Cena jednostkowa, czyli detaliczna za sztukę i na końcu wartość sprzedaży, za jaką kwotę udało się jej jak dotąd sprzedać. Zadanie. Które z mebli spełniają łącznie naraz 3 warunki? Kolor nie beżowy, na rynek.pl i wśród materiałów głównych jest sośnina. Przykładowy warunek pierwszy. Wszystkie kolory mebli oprócz beżowego. Twierdzę, że teksty w tej tablicy są różne od beż. Prawda oznacza tak, są różne. Fałsz nie, nieprawda, że są różne. Warunek drugi. Meble przeznaczone tylko na rynek polski. Z kolumny numer katalogowy muszę wydobyć dwie ostatnie litery. Najprościej będzie funkcją prawy. Z tej tablicy wyciągnij znaki licząc od prawej strony. A ile znaków ma wyciągnąć? 2. Enter. Ta część formuły działa. Teraz warunek. Twierdzę, że wartości tej tablicy są równe PL. Prawda to PL, a fałsz to nie PL. I trzeci warunek. Z kolumny materiały chcę wskazać te meble, w których skład wchodzi sośnina. Sośninę wpisano czasami na początku, czasem na końcu, czyli chodzi nie o te zaczynające się na, nie o te kończące się na, tylko o te zawierające podany tekst. Czasem pisana jest z dużej, czasem z małej litery, więc formuła tablicowa musi być obojętna na wielkość liter. Pomoże mi funkcja podstaw, która podmienia jeden tekst na inny. Ona ma 3 argumenty. Na pierwszym komórka z danymi. Na drugim tekst, którego szukamy, a na trzecim tekst, na który chcemy go zamienić. Takie znajdź i zamień. Więc podstaw. Na pierwszym argumencie zakres z danymi do przetworzenia. Na drugim tekst, który chcemy znaleźć. Sośnina. A na trzecim to, co chcemy zamienić. To dosłownie cokolwiek tutaj jest bez znaczenia. Zatwierdzam. Ale widzę, że nie wszędzie zadziałał, bo podstaw jest case sensitive, rozróżnia duże i małe litery. Więc mała poprawka. Niech szuka samego ośnina. Zatwierdzam. O! Teraz popodmieniał wszystkie wystąpienia, te z dużej i te pisane z małej. A po co to zrobiłem? Żeby porównać te oryginalne z tymi pozmienianymi. To test logiczny. Twierdzę, że teksty w tej oryginalnej tablicy różnią się od tych w popodmienianej. Koniec trzeciego warunku. Znalazłem tablicowo komórki zawierające podany tekst. Zostawmy je tak, za sekundkę tu wrócimy i szybko zobaczmy, na czym polega sens sprawdzania wielu warunków. Mnożę dwie tablice przez siebie. 1 razy 1 równa się 1. 1 razy 0, 0. 0 razy 1, 0. 0 razy 0, 0. Teraz na tym obszarze zrobię znajdź i zamień. Znajdź jedynki i zamień na prawda. Znajdź zera i zamień na fałsz. Trzeba dobrze rozumieć ukryte zachowanie Excela. Sam wykonał konwersję typu danych. Kiedy zobaczył słowa prawda i fałsz, to nadał im typy danych. Typ logiczny. Zrobił to automatycznie bez powiadomienia. A na wartościach logicznych można działać operatorami arytmetycznymi. I właśnie dlatego to mnożenie z gwiazdką po podmianie nadal poprawnie działa. Teraz umówmy się na następującą konwencję.
Zamiast słów prawda, proszę wyobrażać sobie jedynki, a zamiast słów fałsz zera. Bardzo proszę myśleć o nich jak o jedynkach i o zerach. Więc skoro jesteśmy na to umówieni, to ja od tej pory będę mówił 0 i 1, mimo tego, że na ekranie nadal będziecie widzieli Państwo dane typu prawda i fałsz. Spróbujmy. Z 3 kolumnami wyglądałoby to tak. Ta tablica zer i jedynek, razy ta tablica zer i jedynek, razy ta tablica. Czyli mnożę wierszami 1 razy 1 razy 1, 1 razy 1 razy 0 i tak dalej. Wypisałem wszystkie kombinacje. I ta sama demonstracja z 4 kolumnami. I teraz kluczowa obserwacja. Wypowiem tę samą myśl 2 razy, ale ubiorę ją w inne słowa. Proszę posłuchać. Żeby mnożenie zwróciło 1, wszystkie mnożone liczby muszą być jedynkami. Wystarczy, żeby pojawiło się choć jedno 0, a wynikiem będzie 0. A teraz to samo, innymi słowy, w funkcjach z rodziny obliczeń warunkowych wszystkie muszą być spełnione. Wystarczy, że choć jeden z warunków nie będzie spełniony, wtedy całość warunku też będzie niespełniona. Teraz trzymamy tę myśl i szybko wracamy do naszych warunków. Czy patrząc na te 3 tablice prawd i fałszy, na pewno widzicie w wyobraźni zera jedynki? Skoro treść zadania wymaga, żeby wszystkie były spełnione, to mnożymy. Ta tablica zer i jedynek razy ta tablica razy ta tablica. Jedynka wyszła tylko w tych wierszach, w których były same jedynki. Tej metody, czyli mnożenia tablic przez siebie, używamy, żeby sprawdzić, czy wszystkie warunki są spełnione naraz i łącznie. Zbiorę je teraz w jedną formułę. Kopiuj i wklej. Kopiuj i wklej. Kopiuj i wklej. Dobrze. Obejmuję je nawiasami po to, żeby wymusić poprawną kolejność obliczeń, żeby oddzielić je od siebie. Natomiast te spacje w formule nie są niezbędne, są tylko dla czytelności, żeby lepiej było widać, że to są 3 osobne warunki. I kolejny etap tego zadania. Użyj tablicy warunków i z kolumny wartość sprzedaży wybierz tylko te kwoty, które spełniają nasze 3 warunki. Czyli te, które na tym samym wierszu, na tej samej wysokości mają jedynki. Najpierw wytłumaczę ideę. Na chwilę założę klasyczny filtr na moje dane i rozciągnę obszar filtra w prawo tak, żeby obejmował też jedynki i zera. Zakładam filtr. Odfiltrowuję, odrzucając zera, czyli te niespełniające warunków. W kolumnie wartość sprzedaży zostają tylko te spełniające 3 warunki łącznie, które mogę szybko zaznaczyć i odczytać wynik w licznikach na dole. Jest poprawny, bo liczniki obliczają tylko z nieukrytych komórek. Więc chciałbym zrobić to samo, czyli przefiltrować tylko funkcją. I mogę. W nowych Excelach od 2021 w górę wprowadzono genialną funkcję filtruj. Robi dokładnie to, czego się spodziewamy. Bierze tablicę i odrzuca z niej zbędne dane. Więc usunę filtr. A plan wygląda tak. Na pierwszym argumencie wstawię wartości sprzedaży, czyli tablicę, którą chcę przefiltrować, a na drugim tablicę zer i jedynek. Drugi argument jest sterujący. Działa wiersz w wiersz, decyduje, które zostawić, a które odfiltrować. Proszę tylko pamiętać, że filtruj koniecznie wymaga, żeby obie tablice miały te same rozmiary. To jest wymóg techniczny. Schemat formuły wyglądałby tak. Na pierwszym argumencie dane, które poddajemy filtracji, a na drugim argumencie tablica sterująca zer i jedynek. Piszę. Filtruj. Na pierwszym argumencie dane do filtracji, a na drugim tablica mówiąca, które wiersze zostawić, a które wiersze odrzucić. Tablica wynikowa stała się krótsza, bo odpadły wartości, które nie spełniały 3 warunków jednocześnie. I ostatni etap tego zadania. Mając wyselekcjonowane wartości spełniające 3 warunki łącznie, chciałbym wykonać na nich obliczenia. A jakie? A zrobimy wszystkie najważniejsze. Powielę tę formułę, skopiuję ją w prawo, a tę po lewo posortuję, więc obejmuję ją funkcją sortuj rosnąco, tak będzie łatwiej na nią patrzeć.
Więc ta po lewo jest dla referencji, żebyśmy widzieli te liczby po kolei. A na tej po prawo wykonam po kolei kilka operacji, żeby pokazać, jak uniwersalna i elastyczna potrafi być praca z tablicami. Na przykład chcę policzyć, chcę sprawdzić, ile mebli spełnia te 3 warunki łącznie. Nada się tutaj jedna z funkcji. Ile niepustych, ile liczb albo ile wierszy. Wynik będzie ten sam, to jest odpowiednik funkcji licz warunki. Mógłbym to objąć sumą, żeby je do siebie dodać. To odpowiednik funkcji suma warunków. Mogę wyciągnąć z nich średnią, albo mogę to objąć funkcją mediana, która zwróci nie średnią, tylko wartość środkową. Jeśli użyję max, wtedy dostanę wartość najwyższą z nich, a funkcja min znajdzie najniższą. A co gdybym chciał znaleźć drugą najmniejszą, drugą od góry, wicenajmniejszą? Szybko zobaczymy na prostym przykładzie funkcję min.k. Mam tu serię liczb. Na pierwszym argumencie na czym liczymy? Na tej serii. A po średniku, którą najmniejszą ma znaleźć. Więc druga najmniejsza, trzecia najmniejsza. Analogicznie działa max.k. Największa, druga największa, trzecia największa. Wróćmy z tym do naszej tablicy. Jeśli założę na niej max.k, dostanę wartość najwyższą, drugą najwyższą, trzecią najwyższą i tak dalej. I wreszcie min.k, to co widzimy to trzecia najmniejsza, a to druga najmniejsza. Zauważyliście Państwo, że niektóre z tych formów istnieją w postaci gotowców, jak średnia warunków, max warunków i min warunków. Ale na pewno nie istnieją gotowe funkcje liczące warunkowo medianę i nie ma czegoś takiego jak warunkowe max.k i min.k, a my to właśnie zbudowaliśmy. Funkcja filtru jest dostępna w Excelu 2021, 2024 i 365. Wiem, że wiele osób nie ma dostępu do wersji 365, bo na szkoleniach często spotykam wersję 2016. Jeśli chcielibyście Państwo zobaczyć, jak to samo osiągnąć w starszych Excelach, to proszę zgłaszać takie zapotrzebowanie w komentarzach pod filmem. Jeśli tych próśb będzie więcej, z przyjemnością nagram dla Państwa taki materiał. Jeśli przekonałem Was do budowy nieco bardziej złożonych formuł, zapraszam do innych materiałów, np. do filmu EPX, gdzie pokazuję, jak policzyć i zweryfikować sumę kontrolną z polskiego PESEL-u. Dzieje się tam tablicowo. Jeśli chcielibyście Państwo podziękować za mój czas włożony w produkcję tego materiału, wystarczy nacisnąć pod filmem kciuka w górę i dodać Excel przy kawie do Waszych subskrypcji. Te 2 kliknięcia naprawdę działają. To od Was zależy, czy YouTube uzna ten materiał za wart proponowania innym użytkownikom, czy zagrzebie ten film i ten kanał pod setkami innych. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Mogą być choćby pozdrowienia, będzie mi bardzo miło, byle miały powyżej 7 słów. Algorytm. Przydatny filmik możecie Państwo też udostępnić znajomym, na przykład ten. A gdyby ktoś chciał powiedzieć większe dziękuję, bo dowiedział się z tego filmu czegoś wyjątkowo przydatnego, to kawę możecie postawić mi Państwo na Buy Coffee 2. Link jest pod filmem. Nie trzeba zakładać konta, blikiem zajmuje to 3 minuty. Dziękuję za oglądanie. Kłaniam się. Do zobaczenia w innych filmach. Do widzenia.